Z tej strony internetowej możecie otrzymać nasiona za darmo albo, jak wolicie, zapłacić 1 euro za odmianę. I w ten sposób mam 16 nowych odmian i 2 gratisy. Zapraszam na film. Tą stronę poleciła Tomatinka pod swoim filmem. Jest to strona niemiecka i osoba, która ją prowadzi, ma pseudonim Tom Atto. To nie jest jego prawdziwe nazwisko, ale tak chcę, żeby go nazywać. Strona jest inna od wszystkich innych stron, z których zamawiacie nasiona, bo jest to strona, w której ludzie się wymieniają. Takie odniosłam wrażenie, patrząc na odmianę na tej stronie. Każda odmiana, jeżeli otworzycie sobie stronę na laptopie albo na komputerze, nie na telefonie tego nie widać, ale jest podane, od której osoby te nasiona pochodzą. Więc jeżeli tam jest 1000 odmian pomidorów, są jeszcze papryki i inne warzywa i kwiaty, więc te nasiona pochodzą od kogoś, kto przesłał te nasiona na wymianę. I ta strona działa w taki sposób, że dodajemy do koszyka odmianę, którą chcemy i potem tam jest taki czat, w którym ta cała lista się tak jakby pojawia i mamy do wyboru albo przesyłamy nasiona na wymianę, swoje własne nasiona pomidorów lub innych warzyw, albo płacimy 1 euro za odmianę, która zawiera przynajmniej 10 nasion, na przykład pomidorów i wtedy jak to działa? Płacimy przez PayPal i po prostu ten Tom Atto wysyła nam link, na który, to znaczy adres e-mail, na który przelewamy pieniądze przez PayPal jako przelew dla przyjaciela. I wtedy nie płacimy żadnych dodatkowych kosztów i przesyłka też kosztuje 1 euro. Więc to jest bardzo fajna strona. Jeżeli nie chcecie płacić, to po prostu wymieniacie się na swoje nasiona i gotowe. Bardzo mi się ten pomysł podoba, z tym, że jest takie ryzyko, moim zdaniem, że jeżeli wiele osób przysyła swoje nasiona i te nasiona są rozpowszechniane, jest ryzyko, że na przykład odmiany pomidorów będą pozapylane z jakimiś innymi i nie ma takiej kontroli jakości, po prostu jest tak samo, jakbyście się wymieniali z jakimiś przypadkowymi osobami na nasiona pomidorów. Ja zamówiłam z tej strony i zapłaciłam, a jak wyjdą, no to się okaże w ciągu lata, jak je posieję i zaczną owocować, czy będą te odmiany takie, jakie zakupiłam właściwie. Zapraszam na omówienie wszystkich odmian. Nasionka przyszły w kopercie, na takim kartoniku, po prostu są poprzyklejane w taki sposób. Tak jak zwykle. I pierwszą odmianą będzie to odmiana koktajlowa Accordion Cherry. Jest to koktajlówka Multiflora. Accordion Cherry. Tu jest więcej niż 10 nasionek, także jest dosyć fajnie. I Accordion Cherry to jest ta odmiana, którą polecała Tomatinka. Jest to koktajlówka czerwona, taka trochę większa, żebrowana Multiflora, bardzo plenna, owoce 10-15 gram, takie żebrowane, nieznane pochodzenie, nikt dokładnie nie wie, skąd pochodzi, jest głęboko czerwona, produkuje setki owoców, jest pyszna w smaku, wczesna do średnio wczesnej, twardawa, mięsista ze słodkim miąższem. Czasami może być bez nasion i myślę, że Tomatinka o tym też mówiła, że czasami po prostu nie ma nasionek. Następną odmianą jest duży pomidor German Red Strawberry, czyli niemiecka duża truskawka. Jest to odmiana późna, ma duże czerwone owoce w kształcie serca, w kształcie raczej takiej dużej truskawki. Jest to pomidor plenny, ma mięsiste owoce do pół kilograma. Kształt owoców może być różny, czyli otrzymujemy czasami nie truskawkę, ale jakiś inny kształt i ma ten smak starego pomidora, którego my wszyscy
szukamy w pomidorze. Jest słodki 85 dni, czyli taki przeciętny z czasem owocowania. Giant Belgium, czyli gigantyczny belgijski. Jest to pomidorek, który rośnie bardzo duży, owoc od pół do kilograma, 82 do 90 dni. Ogromny, słodki, czasami nawet większy niż kilogram, ciemnoróżowy, mało kwaśny, łagodny, tak słodki, że robiono z niego wino, tak wyczytałam. Mięsisty, rośnie wysoki, pochodzi nie z Belgii, pochodzi z USA. Giant Green Zebra, czyli gigantyczna zielona zebra. I ten pomidor jest wyhodowany przez Brada Gatesa oczywiście w Kalifornii w USA i jest to większa zielona zebra niż ta normalna. Owoce są 200-300 gram, okrągły, trochę spłaszczony, soczysty, zielono-żółty i słodki. No, Brad Gates produkuje takie pomidory, które ja lubię, więc mam wrażenie, że ten będzie bardzo smaczny. Green Doctors, czyli zieloni lekarze. Ale to jest ciekawe, ten pomidor ma fajną historię, bo został stworzony przez właściwie dwie lekarki, które się nazywały się Caroline Mayle i Amy Goldman. I ta odmiana pochodzi od odmiany Dr. Caroline i właśnie jest nazwany na cześć Caroline Mayle. I te właśnie dwie lekarki odkryły ten pomidor, czyli była to odmiana przypadkowa w czyimś ogrodzie. I pierwszy raz został zaprezentowany w 2004 roku w USA. Jest to mała zielona koktajlówka. Gdy dojrzeje, zamienia się na żółtą. Jest soczysta, ze wspaniałym słodkim smakiem, wysoka, plenna, ale trochę późnawa. Ja mam też odmianę Green Doctors Frosted, która jest troszkę inna i właśnie chcę porównać, jaka jest różnica. Grinch. Koktajlówka Grinch. I Grinch, ta nazwa właśnie pochodzi od filmu Grinch z Jimem Carrey, który jest filmem takim świątecznym, a Grinch to jest właśnie taki stwór, który nie lubi świąt. Ale myślę, że będę lubić tą koktajlówkę. I ta odmiana jest odmianą niską, czyli karłową. Koktajlówka dorasta do 100 cm, czyli nie jest taka niska. Jest plenna, owoce w kształcie gruszki 10 do 15 gram, zielone, limonkowe, właśnie w takim limonkowym, zielonym kolorze, soczyste i bardzo słodkie. Ma liść ziemniaczany, 65 do 75 dni, czyli wczesna, to jest właśnie najwcześniejszy pomidor. I jest to krzyżówka stworzona przez Keitha Mellera z USA i jest to odmiana, która ma kilka tak jakby rodzajów w obiegu. Nie wszystkie są takie same i niektóre z nich mają normalne liście, nie liście ziemniaczane. Podobno. Gunmetal Grey. Fajny pomidorek. Jest to taki mały bewsztyk, 100 do 200 gram. Ma taki metaliczny, szaro-srebrny połysk. Jest czerwono-zielony. Słodko-cierpki w smaku. Stworzony przez Deana Slatera z Michigan, USA. Wysoko rosnący, 75 do 80 dni, ale podobno nie jest to odmiana całkiem stabilna i może się zdarzyć, że jeżeli posiejemy, coś innego nam wyjdzie. Hawaiian Pineapple, czyli hawajski ananas. I to jest właśnie ta odmiana jedna z tych ananasowych, czyli różnokolorowych, czerwono-zielono-pomarańczowych w środku, a na zewnątrz jest taki żółto-pomarańczowo-czerwony. Jest to raczej późny pomidor, bo 93 dni. Jest duży, złoto-pomarańczowy i czerwony bewsztyk. Owoce od pół kilograma do kilograma. Kiedy jest dojrzały, ma bardzo bogaty, słodki, ananasowy smak. Jest plenny i jest piękny w wyglądzie. Pomidor wysoki, stworzony przez Merlina Glechlera w 1950 roku. I niektórzy
przypuszczają, że może być to ta sama odmiana jak Georgia Strick albo Marisol Gold. Ja mam Marisol Gold, więc z tych wszystkich ananasowych pomidorów wybiorę może 2 w tym roku, żeby zobaczyć, który jest lepszy, bo nie ma sensu uprawiać 5 czy 10 podobnych pomidorów przecież. I ten Hawaiian Pineapple jest rodzicem odmiany Ananas Noir, którą także posiadam. Ciekawa czasem jest ta historia pomidora, prawda? Indigo Apple to jest jeden z tych pomidorów czarnych, fioletowych, ale ten podobno ma być lepszy w smaku, ponieważ kto go stworzył? Zgadnijcie, Brad Gates. No oczywiście, Brad Gates prawie nigdy nie tworzy niedobrych pomidorów, więc ten jest obiecujący. 75 dni, czyli dosyć wczesny, fioletowo-czarny, wysoki, spokrewniony ze sławnym pierwszym pomidorem, który był taki fioletowy, indigo z antocyanami, Osu Blue. I ten jest właśnie, pochodzi od tego. Słodko-cierpki, plenny, soczysty, długo się przechowuje, nie przypala się od słońca, odporny na choroby, ma grube ścianki, no i grubą skórkę. Zobaczymy, jak z tą skórką będzie. Owoce od 75 do 151 gram. Rozmiar piłeczki ping-pongowej. Märchenvieh, co oznacza bajkowa wróżka po niemiecku. I jest to odmiana stworzona przez Cleverhof Seeds w Niemczech. Pochodzi z Niemiec. Jest to pomidorek niski. Ma kształt łezki. Jest piękny, różowo-fioletowy, wygląda jak z bajki, pewnie go tak nazwali dlatego. I jest cała seria tych pomidorów Märchen, stworzona przez Tima Unverham i Luca Unverham z Niemiec. Egzotyczny smak, mango, czasami nieszpółka, a czasami owoc babako. Zbalansowany, słodki smak. Ale przede wszystkim wygląd jest taki po prostu ciekawy, oryginalny, że aż chce się go uprawiać. Ten pomidorek zostawię na koniec, bo ma bardzo ciekawą historię i ma bardzo ciekawe walory smakowe i nie tylko. I powiem Wam w tym momencie o innym pomidorku, a mianowicie Pineapple Pig, czyli ananasowa świnia. I Pineapple Pig jest dosyć wczesnym pomidorkiem, 75 dni, stworzony przez Brada Gatesa z Kalifornii. I jest to żółty pomidorek z różowymi takimi zabarwieniami, kremowo-żółty, duży, mięsisty, pół kilograma owoc, słodki, wysoki i pyszny, tak jest określany, rodzaju bewsztyka. Śliwka Gurman to jest odmiana, o której mówiła właścicielka kanału Moje Uprawy i dlatego właśnie chciałam go znaleźć. I ten pomidor ma także fajny, oryginalny kształt. Jest pomidorkiem wysokim w kształcie śliwki, fioletowo-czerwony, wydłużona śliwka raczej. I ma nieznane pochodzenie. Duże są takie spekulacje w internecie, skąd pochodzi. Jedni mówią, że z Europy, jedni mówią, że z USA, inni mówią, że z Rosji. I tak naprawdę nie wiadomo. Jest plenny, ma przyjemny smak, słodko-kwaśny, owoce o ciężarze 50 do 80 gram, mięsisty, słodki, długo się przechowuje, dorasta do 2 metrów. No i tak jak mówiłam, w internecie krążą różne informacje, które mogą być mylne podobno. Są różne tak jakby wariacje na temat odmiany. Ja też to zauważyłam, że niektóre są bardziej fioletowe, niektóre są bardziej różowe, niektóre mają paseczki. Także różne są rodzaje i ten pomidor wydaje się nie być jeszcze całkowicie stabilny. Więc może to być F4, F5 albo F6. Summer of Love, czyli lato miłości. Summer of Love, następna odmiana od Brada Gatesa.
I jest to ulepszony Berkeley Tie-Dye. Jest wcześniejszy i bardziej plenny. Ma oryginalny kolor i smak Berkeley Tie-Dye, no ale jest ulepszony. Jest piękny, smaczny i plenny i jest o 3 tygodnie wcześniejszy niż Berkeley Tie-Dye. Owoce o ciężarze 200 do 500 gram. Jest wysoki, zielono-żółto-czerwony i każdy kolor ma swój własny smak, które się te smaki mieszają w tym jednym pomidorku. Ok. Sungold Select 2. Wiecie, mówiłam już Wam o tym, że będę robić eksperyment. Będę mieć Sungold mieszaniec, Sungold Select 2. No i jeszcze mam pomidorki, które jest powiedziane, że smakują jak Sungold, więc porównam. I ten pomidorek jest wyhodowany i sprzedawany przez Bunny Hop Seeds apparently. Jest stworzony przez Reinharda Krafta w Niemczech. Jest wysoki, plenny, nie jest aż tak słodki jak Sungold F1, ma trochę w sobie kwasowości, a ten Sungold F1 to jest po prostu jakbyście jedli łyżeczkę miodu, jest taki słodki, jest fajny. 75 dni i ta odmiana też może być nie całkiem jeszcze stabilna i czasami może się zdarzyć, że będziemy mieć czerwoną koktajlówkę. Wilma. I Wilma to jest specjalny pomidorek, bo to jest microdwarf, czyli miniaturowy, dorastający gdzieś do 30-40 cm wysokości, które możemy sobie uprawiać w domu i niedługo go posieję, bo ten pomidorek jako miniaturowy mogę sobie trzymać pod moimi lampami i będzie sobie powoli rósł, więc czekajcie na następny filmik, jak będę siała Wilmę. I Wilma jako microdwarf jest wczesna, jest bardzo pyszna. Owoce są 15-25 gram, 65 dni. Koktajlówka oczywiście, z cienką skórką, bardzo słodka, soczysta i po 5 do 7 owoców w gronie. Więc jak na mały pomidorek, które sobie uprawiamy w doniczce, może być nawet fajny, żeby zaspokoić nasz głód smaku pomidorowego w zimie czy na przedwiośniu, prawda? I dostałam 2 gratisy. Jeden nazywa się Justensgelbe, gelbe żółte po niemiecku, więc to jest żółta, wysoka koktajlówka, soczysta, 5-6 cm, owoce, słodki. Następny gratis, Bicolor Cherry, czyli dwukolorowa koktajlówka. I jest to pomidor żółto-czerwony, słodki i soczysty, wysoko rosnący, pochodzi z Niemiec, 75 dni. I teraz ten zapowiadany pomidor, który jest specjalny dla mnie, Mariana's Peas. Mariana's Peas to jest pomidor niezwykły. On był nazwany najsmaczniejszym pomidorem na świecie na Tomato Fest w Carmel w Stanach Zjednoczonych i nazwa pochodzi od Mariany Wolszech-Tibetz z Niemiec, która zmarła w 2013 roku. Jej rodzina była rolnikami z Czech i w czasie wojny ona była jako dziecko zabrana do przewozu do obozu koncentracyjnego i uciekła z tego pociągu wiozącego dzieci do obozów koncentracyjnych w 1940 roku. Miała zranioną nogę, ale pomimo tego przeszła przez Alpy i dostała się gdzieś do innego kraju i przeżyła. Potem wyszła za mąż za Amerykanina, żołnierza Amerykanina i przenieśli się do Spokane w stanie Washington. No i ta historia dla mnie jest niezwykła, bo te nasiona także pochodzą od niej i od jej rodziny. Są to nasiona stare z 1900 roku. Przebywały w jej rodzinie od wtedy właśnie. I nasiona były tak jakby skarbem przekazywanym z pokolenia na pokolenie ze względu na smak i ze względu na wygląd. Sami widzicie na zdjęciu, jak wygląda, jak smakuje, to się dowiem.
może w czasie lata. I na cześć Marianny za jej wytrwałość i za te trudy, które przeszła, i za jej całe życie właśnie nazwano ten pomidor Mariana's Peace, czyli pokój Marianny. Pomidor ma liść ziemniaczany, jest wysoki, ma duże owoce od pół do kilograma, jest różowym bewsztykiem z niezwykłym, bogatym, złożonym smakiem, jak te stare pomidory. Oczywiście jest to odmiana stara i będzie miał właśnie ten piękny smak. Ale ta cała historia naprawdę do mnie przemówiła i wiem, osoby w internecie już próbowały ten pomidor, tak się o nim dowiedziałam. No i nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Cześć.